Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, ryby, w czytaniu na lato dla Was. Macie w swoim rozkładzie 6 kart. I zacznę od tej najważniejszej. Albo uciekniecie, albo będziecie płynąć razem ze mną. Najważniejsza karta na lato, karta mówiąca o przemianie, o zmianie, o tym, że coś się kończy i coś się zaczyna. Bezpowrotnie. Nie można się cofnąć do tego, co było wcześniej, gdy przychodzi śmierć. Ale to nie znaczy, że to jest śmierć dosłowna, choć może być i taka. Coś dociera do nas i następuje kres. Co ciekawe, kartę śmierci macie wy jako znak ostatni, ale również baran, znak pierwszy. Początki i końce. Co mamy w śmierci? Ktoś mógł zostać zdeptany, albo może się tak wydawać, że został zdeptany, ale to wcale nie musi być prawda. Może ktoś się źle wyraził i tak to już zostało. Ktoś musiał stanąć oko w oko ze śmiercią. Ktoś może przed nią klękał, albo klękać będzie. Ale potem przyjdzie nowy początek. To jest taka karta, która dobrze, jak jest w rozkładzie, kiedy jesteśmy zmęczeni trwaniem czegoś. Kiedy trwa coś zbyt długo. Wtedy, jak się pojawia, zwiastuje zmianę. Wtedy wiemy, że przedłużający się stan rzeczy nie będzie przedłużał się w nieskończoność. Jeśli na przykład tkwimy w pracy, która nam nie odpowiada, to karta śmierci może nam się przydać. Czasem się mówi, że śmierć nas wyzwoli. To znaczy, jakbyśmy na przykład dostali wypowiedzenie, to w tym momencie i potraktowali to jak jakiś ostateczny koniec, to z jednej strony coś kończy, ale z drugiej strony jest szansa na nowy początek, taki całkiem nowy, jak nowy wschód słońca, jak jaśniejące słońce. Każdego dnia zaczyna się dzień nowy. Nie ma dwóch takich samych dat, dwóch takich samych chwil. Mogą być podobne. Ale każdy dzień jest trochę inny, trochę nowy. Ale karta śmierci nie mówi o takim trochę nowym. Karta śmierci nie mówi o czymś, co jest tylko trochę. Tu jest duża zmiana. I ta zmiana może doprowadzić do samostanowienia. I pomimo tego, że dziewiątka denarów nie jest wielkim arkanem, to
tutaj jest czymś podstawowym i bardzo ważnym. Czymś, co jest gdzieś ułożone u podstaw. Co jest podstawą? Na czym stajecie? Co jest waszą ziemią? Czy wasze stopy dotykają ziemi? Czy jesteście swobodnie we własnym ogrodzie? Możecie być. Może to do was przyjść, może to was spotkać. Możecie spotkać kogoś, kto taki właśnie jest. Samostanowiący we własnym ogrodzie. Ktoś, kto ma małego, drapieżnego towarzysza, który nie rozgląda się na boki, który jest wierny na dłoni. Ktoś, kto rusza, jak jest wysłany. Wysłany z ogrodu, czy jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie będzie przebywała ta pani. To nie jest jakaś wielka królowa. To nie jest władczyni, to nie jest jakaś niezwykła postać. Znaczy może być oczywiście, bo takie jednostki się zdarzają, które się wyróżniają, ale tu ogólnie mówimy, że to nie jest istotne, czy ta postać ma jakiś tytuł, czy go nie ma. Ma jakąś władzę, czy jej nie ma. Ważne jest to, że ma swoją przestrzeń, w której czuje się dobrze, w której dotyka tego, co ma. I w tej przestrzeni dojrzewają winogrona. Oczywiście mogą to być dosłownie winogrona, ale również może być tak, że ktoś ma gdzieś swoje różne rośliny, ale również i swoje zasoby, inne zasoby, z którymi czuje się dobrze. Coś, co już uzbierał. Możliwe, że udało się to zrobić w wyniku osiągnięcia jakiegoś mistrzostwa. Może udało się coś na tyle wyćwiczyć, że wzbogaciło ogólną wartość. Ale tu nie chodzi o jedno mistrzostwo, ale cały zasób, o różne talenty, o różne wartości i o swobodę trzymania tego, czy dotykania tego. Jakby ktoś faktycznie był, może być dosłownie albo gdzieś metaforycznie, w swoim dorodnym ogrodzie, w swojej przestrzeni. I nawet jeśli jakoś spadł do tej przestrzeni, to w niej jest. Bo mamy tutaj kartę rycerza mieczy, który na tej akurat ilustracji jest rycerzem, który leci na drapieżnym ptaku w dół. Możliwe, że ktoś za bardzo zaszarżował słowem i po prostu poleciał. Się czasem mówi, że ktoś poleci, tak jakby no właśnie został zwolniony.
Możliwe, że ktoś dosłownie został zwolniony i teraz jest wolny w swojej przestrzeni, ale to nie jest bieda w swojej przestrzeni. To jest może nie bogactwo, ale wystarczający zasób w tej przestrzeni. Tu jest tyle, że wystarczy, żeby było swobodnie. Żeby można było stać prosto. Żeby nie trzeba było klękać, żeby nie trzeba było o nic prosić. Żeby postawa nie była nazbyt sztywna. By można było się pokazać. Może to nie jest najwygodniejsza postawa, bo ktoś nie ułożył się na jakimś tronie i nie pokazuje, ile to ma wielkich zasobów, ale pokazuje, że jest tu, stoi i ma. Coś tu już ma. Mm? Wy, ryby, może nie jesteście specjalnie nastawione na materię. Chyba że wynika to z jakiejś innej części waszego horoskopu, ale same ryby to nie, niekoniecznie. Chociaż możecie dobrze grać z materią. Możecie gdzieś tam harmonijnie się z materią połączyć. Mm, Byk i koziorożec mogą wam pomóc z materią. Także i panna może wam pomóc. Choć może krytykować wasze bałaganiarstwo, ale może wam pomóc to uporządkować. Tu w tym ogrodzie nie wszystko jest równo i pod linijkę. Trochę jest z jednej strony, trochę z drugiej. Te winogrona rosną jak chcą. Nie są poukładane w jakichś równych pojemniczkach. Jest swoboda w tej przestrzeni. I oczywiście może was wspomagać także rak i skorpion. Mm. Aczkolwiek bardziej byk, znaki ziemskie. Mm. Byk, koziorożec, panna też poprzez przeciwieństwo. Rak i skorpion bardziej mogą was emocjonalnie wesprzeć. Rak może się zaopiekować, a skorpion może wam pomóc trochę wydrzeć coś. Bo wy możecie nie dbać tak bardzo o materię. Ale ona się przydaje. Dzięki tej materii możecie mieć swoją chwilę gdzieś pobyć samemu, czy tylko z waszym małym przyjacielem gdzieś w ogrodzie, swobodnie. Możecie pomilczeć. Niekoniecznie musicie w tym ogrodzie z kimś rozmawiać. Myślę, że to może być dla was czasem duża ulga. Możecie
cofnąć się do jakiejś poprzedniej wizji świata, do czegoś, czego wyglądaliście. I może będziecie chcieli podjąć jakieś działanie, które już wcześniej chcieliście podjąć. Myśleliście o tym, ale nie szczególnie cokolwiek się wydarzyło. Nie sądzę. Raczej wygląda, jakbyście patrzyli, jakby ktoś patrzył na to samo stanowienie. Patrzył na to jak na świat, który był. To ciekawe, bo to może być teraźniejszość, a ktoś będzie patrzył na to jak na przeszłość. Czasy się zmieniają. Może coś w tej postawie jest przypominającego coś, coście chcieli kiedyś sięgnąć. Ale było tak nierealne, jak trzymanie na jednej dłoni małej kuli ziemskiej. Planety. Planety nie można złapać w dłoń. To wizja jak ze snu. Może coś się wam kiedyś przyśniło i macie tak zwane déjà vu. Czym macie déjà vu? Albo właśnie, sen, wizja. Może to pasuje do jakiejś waszej wcześniejszej wizji. I nad tym planem działania niezrealizowanym jest coś, co jest trochę ukryte. Ktoś jest trochę właśnie ukryty i schowany. I ten ktoś stanowi wartość. I również ma blisko siebie kogoś. To mogą być dwie osoby, dwie istoty, dwa zwierzątka, dwoje ludzi, dwie osoby, dwóch ludzi. Jak wiewiórka do pogłaskania i jak królik siedzący u stóp. To jest ktoś, kto może chcieć schować się przed światłem, za drzewem. I to jest ktoś, kto czeka na właściwy czas. Na to, aż plony dojrzeją, aż coś będzie wystarczająco dojrzałe, żeby można było dalej działać. I ta osoba zdaje się być trochę odcięta od reszty rzeczywistości. Koncentruje się na swoim małym wysiłku, na chowaniu się za tym światłem, znaczy za tym drzewem, za światłem. O. To jest jakiś element związany ze światłem. Światło może mieć dla tej osoby duże znaczenie. Czy ono jest, czy go nie ma. Ale tak jak mówię, to nie jest ktoś, kto. Znaczy tak, to jest ktoś, kto z jednej strony może być bardzo widoczny, a z drugiej zupełnie niewidoczny. Jakby postanowił pokazać tylko część siebie, albo pokazać siebie z jednej strony, z jednego profilu. Pokaże połowę swojej twarzy i jedno swoje przedramię, a drugiego już nie.
Drugiego profilu już nie. Może ktoś ma dwukolorowe włosy, ale tego nie możemy zobaczyć, jak w ten sposób patrzymy. Nie możemy sprawdzić, czy ma coś na plecach. Nie możemy zobaczyć, czy ma tatuaże. Ma takie ubranie, że właściwie wiele można pod nim schować. I jednocześnie w tym całym schowaniu ktoś jest swobodny i zakryty, częściowo odkryty. Nie ma w tym fałszu. Nie ma w tym nic złego. Po prostu ktoś postanawia nie pokazywać wszystkiego. I czuje się z tą swoją decyzją dobrze. I podkreślam jeszcze raz, czeka na jakiś właściwy czas, bo trudno jest siedzieć w jednej pozycji, czy stać w jednej pozycji w nieskończoną ilość czasu. To nie jest osoba, która nosi mundur i stoi na straży czegoś, żeby godzinami czegoś pilnować w usztywnieniu. Nie. To jest ktoś, kto może opiera się o drzewo, kto przystanął i schował się na chwilę, jakby na jeden dzień się schował. No może jeszcze przyśnie gdzieś pod tym drzewem w nocy, ale to nie jest tak, że ktoś tutaj planuje założyć obóz z tej strony drzewa. Planuje siedzieć tam w nieskończoność. Nie. Wyjdzie i będzie już ta osoba widoczna z obu stron, oba profile. Przód i tył. Może ktoś ma więcej niż jeden profil na jakichś mediach społecznościowych czy coś. Albo właśnie pokazuje się tylko z jednej strony części ludziom, a innej swojej strony w ogóle nie pokazuje. Tak decyduje. Zachowuje ją dla siebie. Czy dla kogoś. Może dla tej wiewiórki, która gdzieś widzi bardziej z dwóch stron. Tam siedzi sobie gdzieś przy tym nosie i może wskoczyć na drugie ramię, może nawet na głowę wskoczyć. Z tą wiewiórką ktoś się tu czuje swobodnie. Urocze, włochate stworzenie. Nie mam poczucia, by w ogóle ta osoba poświęcała uwagi sytuacji związanej z tym przeszarżowaniem. Nie. Tu ktoś ma, w ogóle to nie jest istotne, ma w pewnym sensie luz. Wcześniej też nie do końca, bo tak jakby w ogóle to nie jest w zakresie tematów, które interesują tą osobę w tym momencie. Nieważne kto spadł, dlaczego spadł. Zleciał z chmur. Tak walczył, że uszkodził sobie silniki. I teraz leci. Połamał sobie skrzydła, uszkodził sobie pióra. To nie jest ważne. To ogólnie jest ważne, ale nie dla tej osoby. Nieważne, czy coś jest uszkodzone, czy nie. Nieważne, na ile ten ptak może swobodnie latać. Trochę najwyraźniej może. Może ten ptak właśnie tak przeszarżował, że zleciał na dłoni i teraz siedzi jak na dłoni i tu mu dobrze, gdzie siedzi. I wcale nie musi gdzieś daleko latać. Nie musi już tak walczyć.
To nie jest konieczne. Gdzieś to się kątem łączy, albo prawie łączy. Łączy czy nie łączy z kartą przemiany śmierci? Trudno stwierdzić, ale na pewno z nią łączy się samostanowienie. Jest jakby konsekwencją, a nad przemianą doszło do, tutaj doszło do pewnego wyboru. Ktoś musiał coś rozważyć w chłodnym klimacie, chłodnej przestrzeni. To mogło być zimą. A jak nie była to przestrzeń taka, w sensie temperatury, nie było zimno, to emocjonalnie mogło być chłodno. To mogła być taka bardzo chłodna logika. To mi przypomina taki eksperyment, czy taki ale dylemat. Już nie pamiętam do końca, jak to się nazywało, ale z grubsza chodziło o to, że stawiano przed dylematem, pytano, co byś zrobił. Jedzie pociąg, jeśli dobrze pamiętam. I jak nie przesuniesz tej zwrotnicy, to on przyjedzie 5 osób, powiedzmy. Ale jak przesuniesz, to przejedzie jedno. I w tym momencie co robisz? Robisz coś czy nie? Hmm? Tego typu wybór. Tego typu wybór, który niesie ze sobą śmierć, ofiarę. I musi to być wybór chłodny, bez uczuć. I taki wybór musiał być podjęty. Bo ktoś miał w rękach jakby dwie bronie, albo dwie informacje, bardzo podobne, jeśli nie takie same. I te informacje mogły zranić. Mogły zranić zarówno tę osobę, która trzymała informację, jak i kogoś, kto mógł wykorzystać te informacje jako broń. Broń informacyjna. Broń tnąca. Broń, która może podcinać skrzydła. Może komuś ktoś podciął skrzydła. Ale nawet jeśli ktoś komuś podciął skrzydła, to teraz ten ktoś może znaleźć się w bezpieczniejszym miejscu. Moi drodzy, myślę, że są dwie ważne sprawy tutaj. Właściwie trzy, ale sądzę, że nie są tu wyjątkowo tak ważne sprawy, które są takie trochę odwrócone, gdzieś związane z przeszłością. To nie jest aż tak istotne, ale przydaje się, żeby uzupełnić obraz, żeby nie było braku. Ważne jest to samostanowienie. Warto je osiągnąć. Jest to możliwe. Może niekoniecznie po królewsku, ale jakoś by się tutaj dało. Można by było swoją pracą i może jakimiś dodatkowymi zasobami, może gdzieś uzbieranymi czy otrzymanymi. Nie wiadomo, różnym. One mogą dotrzeć z różnych stron. Gdybyście chcieli się dowiedzieć skąd, no to trzeba by było już podejść indywidualnie. Przemiana. Możecie się spodziewać przemiany i tego, że będzie ktoś, kto wzbudza we mnie pozytywne uczucia. Naprawdę takie pozytywne. Ktoś, kto gdzieś tutaj sobie jest i czeka na właściwy czas. Możecie trochę poczekać też na taki właściwy czas, ale to nie jest czekanie w złym klimacie, w złym miejscu.
Jest miłe towarzystwo, jest ktoś, kto jest serdeczny, jest ktoś, kto jest blisko, ktoś ciepły, może ktoś radosny, wesoły czy biegający. Możecie poczekać. To wzbudza we mnie pozytywne odczucia. Ciekawa jestem, co będzie dalej, ale tego dowiemy się później. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa.